Ses çıkıyor mu? Hadi. Çıkıyor. Tu patrz. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri. Słuchajcie, ostatnio dałam Wam znać na karcie społeczność tutaj na YouTubie, że szkoły w Turcji są zamknięte. Już wszyscy chyba wiecie, że Nuri jest tutaj nauczycielem. Jeżeli nie wiecie jak wygląda w normalnej sytuacji edukacja w Turcji, to sobie zajrzyjcie na ten filmik, bo już tam o tym opowiadaliśmy. No ale teraz w związku z tym, że jest taka sytuacja, siedzimy w domach, szkoły są zamknięte, to chcielibyśmy poopowiadać, jak wygląda nauczanie dzieci w tej chwili, jak wygląda Nuriego praca w tej chwili. No, to zaczynamy. Okej, podstawowa rzecz, która jest zrobiona, najważniejszy punkt programu teraz. Co powstało? My mamy od dawna taki system w internecie, się nazywa EBA. Dlaczego EBA? Edukacja, technologia, network, połączenie? Sieć. No, takie coś. To jest już od dawna, nie teraz dopiero to zrobili. Ty myślisz, że to jest taki system, jak w Polsce jest e-dziennik? Chyba coś takiego teraz, Może. nie? Tam mamy właśnie materiały do lekcji, różnie. I filmiki, gry, różne activities, no. Ćwiczenia, dodatkowe Ćwiczenie, tak, materiały. dodatkowe. Dodatkowe książki też. Dzieci mogą też oglądać filmiki, tak, całą lekcję, takie filmiki są, że ktoś inny po prostu prowadzi. No i tyle ten system. Do tego dodatkowo zrobili teraz, jak jest zamknięta szkoła, telewizję 6 kanałów, 3 HD, 3 normalnie. I pierwszy kanał to jest podstawowe, właśnie się nazywa EBA TV. EBA TV szkoła podstawowa, EBA TV szkoła gimnazjum, EBA TV szkoła liceum. Tak się nazywa. I telewizji codziennie są lekcje właśnie. Na przykład rano od 9 do 10 jakaś klasa, od 10 do 11 jakaś klasa, tak idzie. I różnie, tak. Codziennie inne lekcje są. Tak, czyli ja to podsumuję. Jest od dawna system w internecie, który się nazywa EBA. To jest tak jak e-dziennik. I Wy też korzystacie z tego czasami na lekcjach, bo macie tą, jak się nazywa, tablicę interaktywną. Tak. Więc tam też można podczas lekcji uruchamiać dodatkowe materiały i tak dalej. No i dzieci mogą sobie w domu robić powtórki do lekcji. I teraz dodatkowo do tego też o nazwie EBA powstały kanały w telewizji, gdzie codziennie puszczane są lekcje prowadzone przez nauczycieli z ministerstwa. Tak. Dlaczego akurat powstały te kanały w telewizji, a nie zostało to wszystko w internecie? No bo wiadomo, że nie każdy ma internet. Na przykład są dzieci, którzy mieszkają na wsi, naprawdę bardzo daleko od miasta i nic tam nie ma, tylko market i domy. Albo niektóre rodziny po prostu nie mają możliwości, żeby mieli tablety, smartfony, komputery, takie rzeczy. Ale telewizja prawie każdy ma w domu, dlatego tak zrobili. Minister też tak powiedział właśnie, żeby do wszystkich było dostęp, tak. No dobrze, a powiedzmy teraz, że jest sytuacja, że jest 2 dzieci w domu, jedno chodzi do podstawówki, drugie do liceum. W tym samym czasie lecą w telewizji lekcje. Mają jeden telewizor. To co wtedy? Czy są powtórki tych lekcji później, czy jak? Tak, są powtórki. Właśnie lekcje chyba się kończą gimnazjum o 12 albo o 1. Podstawowa szkoła też około 12. Liceum trochę dłużej trwa tylko. I po tych godzinach do wieczora, może do północy nawet, nie mam pojęcia teraz dokładnie, są powtórki. Mogą oglądać potem to samo. Czyli jak dziecko nie może o danej godzinie obejrzeć, później są powtórki. Nie ma problemu. Tak. A czy te same lekcje, które lecą w telewizji, są też dodane później do tej platformy internetowej? Tak, właśnie. Jak ktoś ma komputer, tablet albo smartfon, może aplikację ściągać albo po prostu wejść na stronę i oglądać. I wtedy też nieważne kiedy. Może sobie później włączyć. Tak, może.
A jeszcze mi powiedz, ile czasu trwają te lekcje w telewizji? No bo w szkole trwają 40 minut, tak? A tak. w telewizji? W telewizji trochę krócej, chyba 15 minut tylko. 15-20 minut? 15-20 i przerwa są 10 minut, 10-minutowa przerwa, tak? 2 godziny codziennie, każda klasa ma, na przykład powiedzmy 5. klasa, 2 godziny od rana ma i koniec. Następne lekcje są jutro na przykład. No wiadomo, że to nie jest tak wszystko aż intensywnie jak w szkole. No i lekcje myślę, że wystarczy, że są krótkie, no bo w szkole wiadomo, trzeba sprawdzić obecność, wypisać dziennik, sprawdzić zadanie domowe, okiełznać te wszystkie dzieci, a tutaj indywidualnie siedzi jedno dziecko, więc wystarczy, że po prostu materiał jest omawiany, już tych innych rzeczy nie ma, nie? No. Na to się nie traci czasu. Co było dla mnie ciekawe, bo oglądaliśmy trochę tych lekcji, jest też powiedzmy coś w stylu WF-u. Widzieliśmy, że WF-ista pokazuje kilka różnych takich ćwiczeń rozgrzewająco-rozciągających. To też jest bardzo fajne. Tak. Oczywiście, no mówię, te dodatkowe rzeczy w internecie i teraz tak. Jest też oczywiście możliwość, jeżeli dzieci mają dostęp do internetu, żeby robić dodatkowe rzeczy. Czy Ty robisz jakieś dodatkowe rzeczy dla takich dzieci chętnych? No nie mamy takiego obowiązku, ale ja ostatnio właśnie chciałem próbować, jest taka aplikacja w internecie znalazłem i pobrałem to. Próbowaliśmy, działa. Zrobiłem jedną lekcję z dziećmi 40 minut. Trwało 40 minut, 13 dzieci byli na zajęcie. I potem drugi raz robiliśmy to, 15 dzieci. I tak teraz robię od czasu do czasu, ale na razie 2 lekcje tylko zrobiłem. To było tak próbki. Próba. Próba. Tak. Jest taka aplikacja, która się nazywa Zoom. Można ją sobie pobrać i na komputer, i na telefon, na tablet, na wszystko. I fajna jest ta aplikacja pod tym względem, że osoba, która prowadzi spotkanie w tej aplikacji, może się zachowywać typowo jak nauczyciel, bo może kierować tym, kto ma uruchomiony akurat mikrofon, kto nie, może dzielić swój ekran, może udostępniać notatki, więc to jest Biała bardzo tablica fajne. jest nawet, że coś tam pisze na przykład, wiadomo, klawiaturą, to oni widzą, tylko biała tablica i mnie. Tak. I słyszą mnie też, jak coś mówię. Więc ta aplikacja, myślę, bardzo fajna, akurat do tego jest dostosowana i sprawdzaliśmy, jak to będzie działać. Tylko, działa. Tak działa, tylko jest bezpłatne, tylko można robić 40 minut lekcji. Jakbyśmy chcieli nielimitowane, to płatne, trzeba płacić. No, ale 40 minut to jest akurat tak jak lekcja, więc... No ja robię na przykład, znaczy będę robić teraz, powiedzmy 2 lekcje mają być, to 40 minut, przerwa trochę i od nowa będę włączyć druga lekcja. Wiadomo, że najważniejsze są, no akurat Nuri uczy w gimnazjum, więc 8 klasy, no bo one będą miały egzamin po zakończeniu gimnazjum, więc najwięcej czasu pewnie nim będziesz poświęcał. Tak. A inne klasy trochę mniej. No ale to nie jest obowiązkowe. No może ministerstwo wprowadzi taki obowiązek, nie wiadomo. Na razie opierają się na tej telewizji, na tej platformie w internecie EBA. I do kiedy na razie są szkoły zamknięte? Do 30 kwietnia, ale 30 kwiecień to jest czwartek, piątek jest 1 maja, czyli też wolne. Dopiero byśmy byli w szkole 4 maja, ale się okaże, jak nie kończy to wszystko, to będzie dalej zamknięte. Jeżeli chodzi o jeszcze takie ułatwienia dla dzieci z ministerstwa, to ogłoszono, że na egzaminach państwowych nie będzie pytań z tego materiału, który teraz dzieci muszą przerabiać w domu. Będą tylko pytania z tego, co było robione w szkole, jak szkoła była normalnie otwarta. O tym też mówili, że niestety było trzęsienie ziemi w Turcji wtedy lutym, chyba to było, tak, Elazığ. Więc niektóre szkoły później były otwarte. Więc minister powiedział, że tylko będą pytania od pierwszego semestru. Pierwszy ten. Żeby dla wszystkich to było sprawiedliwie. Sprawiedliwie, tylko pierwszy tak. semestr. Pierwszy semestr będzie. No. Czyli to, co robiliśmy do
13 marca, bo szkołę zamykali u nas 13 marca, to nie będzie na egzaminie, tylko pierwszy semestr, to co robiliśmy. Rozumiem. No, także dzieci nie muszą się stresować, absolutnie, po prostu korzystać z tego, to co jest i cieszyć się tym, a nie denerwować, że co będzie na egzaminie, a co jeśli tego nie zrozumiem, co jeśli nie dam rady, nie? Więc tak. to jest wszystko teraz tak. I do tego dodatkowe powiedzieli, że jak szkoły będą w końcu otwarte, to albo weekendy będą dodatkowe lekcje, albo latem, że lato nie będzie wolne, nie będzie za długo wakacje, tylko dodatkowe tak odrabianie będzie. Wszystko się okaże oczywiście w czasie, bo to trudno w tej chwili cokolwiek przewidzieć. Mhm. Ale generalnie, tak jak ja obserwuję, to widzę, że rozwiązania są bardzo dobre, dużo jest możliwości. Najfajniejsze jest to rozwiązanie z telewizją moim zdaniem, no bo po pierwsze, tak jak Ty mówiłeś, nie każdy ma internet, a po drugie w tej chwili wszyscy korzystają z internetu i ten internet jest bardzo słaby. Więc nawet jak ktoś ma internet w domu, no bywa różnie, nie? Z tym połączeniem teraz. Więc no, do telewizji każdy ma dostęp i to jest świetne moim zdaniem. No i z ministerstwa mówili też, na świecie teraz w Chinach mają najlepszy system taki, edukacja online, edukacja przez telewizor czy coś. Drugim miejscu jest Turcja. Mówili tak. Więc... jeszcze teraz mi przyszło do głowy, bo pewnie będą pytać widzowie, jak to jest możliwe, że wszystkie dzieci mogą to samo oglądać. Tak, to jest możliwe, że wszystkie szkoły dostają podręczniki te same od ministerstwa i jest dla wszystkich szkół ten sam plan na cały rok, co ma być kiedy realizowane. Więc jak dzieci włączają w telewizji ten kanał, no to w telewizji omawiany jest ten sam materiał, który oni mają w książkach. Dlatego to jest możliwe. Nie ma tak, że każda szkoła ma inne książki albo każda szkoła jakiś inny materiał przerabia. Wszyscy mają to samo, dlatego jest to wszystko możliwe. No jest jeden plan na cały kraj. No, każdy nauczyciel to robi wtedy, kiedy trzeba. No. Tak. No dobrze, i to są takie najważniejsze rzeczy, myślę. Powiedz jeszcze Ty teraz, jak się czujesz z tym, że siedzisz w domu, nie możesz iść do dzieci, do szkoły. Tęsknisz za tym, czy teraz korzystasz, że możesz odpocząć trochę? No to są takie wakacje, z którymi się za bardzo nie cieszę, bo nie wiem, taka dziwna sytuacja. Chciałbym być w szkole, wiadomo. Teraz trochę mi brakuje, bo od 13 marca nie byłem w szkole nawet jeden dzień i nie będę do 4 maja jeszcze. To dziwnie. Latem na przykład, jak miałem wolne zawsze, to było fajnie, że lato, wakacje, cały rok pracowaliśmy, uczyliśmy, zrobiliśmy plany, wszystko. Teraz jest inna sytuacja. Teraz chciałbym być w szkole, tak się nie da przez jakąś aplikację czy przez telewizor. No jest, powiedzmy, edukacja, są lekcje, ale nie tak jak bo nie ma kontaktu, twarz, no tak. Właśnie, nie ma tego kontaktu z dziećmi. Dzieci też na pewno tęsknią już. No ja bym chciał być w szkole. No oby to wszystko się jak najszybciej już ustabilizowało. A Wy dajcie znać w komentarzach, jak to wszystko teraz wygląda w Polsce, no bo ja pojęcia nie mam, jestem tutaj. Nie mam w rodzinie za dużo dzieciaków, które chodzą do szkoły, więc no, trudno mi powiedzieć. Wy dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie dzieci w wieku szkolnym albo sami chodzicie do szkoły jeszcze. Napiszcie, jak to wygląda, jakie są rozwiązania, czy w ogóle jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji, czy ciężko Wam. No i to tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania w tym temacie, no to też piszcie w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć. A teraz już nie przedłużamy. Jeżeli podobał Wam się ten film, no to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, udostępniajcie film, jeżeli uważacie, że by się komuś przydał. A my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Görüşürüz.